To jak to właściwie jest z tym zimowym jeżdżeniem na rowerze? Ma sens? Nie ma sensu? Warto czy nie warto? Chyba nie ma youtubera rowerowego, który nie zrobiłby na ten temat już materiału, więc pora i na mnie. Lubię mieć zawsze rację, ale nie lubię jej narzucać, więc tak sobie wymyśliłam, że ja dzisiaj Wam pokażę, jak jest dzisiaj zimą, a to Wy mi odpowiecie na to pytanie, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy to dla Was ma sens. Nie przedłużam i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Piękna pogoda dzisiaj w Katowicach i to na pewno jest jeden z powodów, dla którego czasami warto wyjść w zimę na rower, spędzić po prostu czas na dworze, w outdoorze, trochę się ruszając. To jest generalnie fajna sprawa. Niestety sytuacja nieco bardziej się komplikuje, gdy pogoda już jest trochę gorsza. I to myślę dlatego wiele osób ma problem z tym, żeby w taką pogodę wyjść na rower. Mówią, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. No i po części jest to racja. Natomiast chyba nie powiedział tego nikt, kto kiedykolwiek ubierał się na rower i po całym ubraniu zachciało mu się siku. I który nie oglądał cen ubrań rowerowych, które zazwyczaj kosztują całkiem sporo. Jasne, można iść budżetowo, ale bardzo często jest tak, że ostatecznie jednak trzeba trochę tych pieniędzy wydać na to, żeby ubrać się ciepło, żeby zapewnić sobie ten komfort termiczny. Jednym z takich elementów są też buty. W internecie krąży strasznie dużo opinii na ten temat, że można kombinować woreczki, ciepłe skarpetki, merino. No nie, to ostatecznie nie zdaje egzaminu. Zimowe buty, jeżeli chcecie jeździć na rowerze zimą, zimowe buty. No chyba że jesteście super odporni na zimno. Najczęściej w butach jest taki problem, że zimno ciągnie od bloków i to tamten element, tamten rejon trzeba jakoś zabezpieczyć, zaizolować, co właśnie jest zrobione zazwyczaj w zimowych butach, a czego nie ma w letnich. Także żeby cieszyć się taką pogodą, trzeba mieć dobry ubiór. Co widać na załączonym obrazku. Ciepłe zimowe spodnie, windstopery, wszystko to, co ochroni Was od mrozu i wiatru. Druga rzecz to oczywiście sprzęt. Zimą dużo bardziej trzeba dbać o sprzęt i na to trzeba być przygotowanym, że po każdej jeździe trzeba umyć rower, ponieważ jak przejeżdżacie przez miasto, no to oczywiście pełno soli, błoto pośniegowe, generalnie jest syf. Często potem, jeżeli nie umyjecie roweru, nie zadbacie o to, no to może się zacząć jakaś korozja. Dobrze mieć rower odpowiednio przygotowany, zabezpieczony, przeserwisowany przed zimą. No ale też trzeba liczyć się z tym, że niestety sprzęt zostaje w kość. Warto mieć może inny rower zimowy. Wiele osób tak robi. No i właśnie, rodzaj roweru. To jest kolejny ważny element. Co się robi zimą? Zimą można... O właśnie, byłby poślizg. Zimą uprawia się zimowe aktywności. Słoneczki czasami są lepszą alternatywą. Rowery. Rower zimą, jeżeli ktoś Wam mówi, że jazda na gravelu zimą jest fajna, no to jasne, trzeba patrzeć z przymrużeniem oka na to. Trzeba być świadomym, że małe, cienkie oponki, no to nie jest to, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort jazdy. Super, trenujemy technikę, super.
ćwiczymy równowagę umiejętności, ale niestety zdecydowanie bardzo obniża się bezpieczeństwo, no i ryzyko. To, czy chcecie podejmować to ryzyko, to zależy od Was. Ja zimą zdecydowanie polecam rower górski, rower MTB, albo nawet spróbowanie fatbike'a. Rower górski daje nam zdecydowanie większą pewność i amortyzacja, i szersze opony, i do tego niższe ciśnienie. To jest na pewno ten moment, kiedy ja zdecydowanie będę polecała bardziej rower górski niż gravela. Oczywiście na gravelu da się i też może być fajnie, ale na pewno jest zdecydowanie mniej bezpiecznie. Spotkanie na trasie, kręcę odcineczek, jak akurat spotkałam. Siemka, Dzień dobry, jak masz na imię? Marcin. Cześć Marcin. Marcin, czy warto jeździć zimą na rowerze? Oczywiście, Dlaczego? bo jest to tak samo fajne jak w lato, tylko że jeszcze bardziej. Okej, a nie boisz się gleby? Nie wiem. Ja Boję chyba się. najbardziej ostatnio mam ryzyko takie, że gleby i boję się gleb. Tak, trzeba uważać na ludzi przede wszystkim, tych co chodzą i jeżdżą samochodami. No tak. Bardziej niż zwykle, ale jakoś, nie wiem, udaje się na razie bez przygód. I widzę gravelek, Rowerek. ale oponki słuszne. Tak, Jaki taki rozmiar? wersja mulet, bo z przodu 29, z tyłu O, 28. w ogóle bardzo ładnie tutaj kolorystycznie kolega dobrał wszystko, no Tak, pięknie. wędrujący jajnik. No to nic, no życzę miłego. Ja tutaj dalej będę Wzajemnie. rozważać, czy warto, czy nie warto. Powodzenia. Jakieś plany na ten rok wyjazdowe fajne? Z dziećmi jeździmy, więc O. plan na... Zrobiliśmy R10 w listopadzie i chcemy teraz Podlasie, będzie Grindala. O, no to super plany. Przyczepką. No to powodzenia Ci życzę. Dzięki. Pozdrawiam. Znana katowicka rybaczówka. Idealne miejsce na piweczko dla niedzielnych rowerzystów, ale dla tych niedzielnych też dobre miejsce na to, żeby się zatrzymać. O! I powiedzieć o kolejnym elemencie zimą, czyli amciu i pićku, jedzenie, picie. Bardzo ważna rzecz. Zimą rzadko kiedy chce się pić, a trzeba. Niestety czasami bidony potrafią zamarzać. Jedyny sensowny produkt na rynku to produkt Elite. Nie jest to fragment sponsorowany, po prostu ich używam też. Albo po prostu zwykłe turystyczne termosy. Warto pić, zatrzymywać się, nawet jak nie potraficie sięgnąć po bidon, to zdecydowanie trzeba uzupełniać płyny, bo mimo, że nie chce się nam pić, to jednak się odwadniamy, bo organizm cały czas jednak stara się utrzymywać temperaturę ciała, no i jak jesteśmy aktywni, to jednak też się pocimy. No i jedzenie też, trzeba dbać o jedzenie, jak jest zimno, to szybciej tracimy energię, szybciej tracimy kalorie, a niestety zimą czekolada robi się twarda, więc to też trzeba sobie bardzo dobrze przemyśleć. Także oprócz ubrania trzeba również zadbać o odpowiednie nawadnianie i odżywianie. Co nim mniejszym czynię. Może sobie drona odpalę, bo tu tak ładnie. Piękny dzisiaj dzień. W takich momentach chce się jeździć na rowerze, choć jest pieruńsko ślisko. Dawno człowiek nie jeździł i nie czuje się dzisiaj zbyt pewnie. No i co? Chciał sobie człowiek puścić drona i ma satelit. Nie wiem, o co chodzi. 5 minut stałam, próbowałam, ale coś nie wyszło. Może mu za zimno. Ale tu przy okazji kolejny element, na który trzeba zwracać uwagę, że jak jeździmy zimą, jak jest zimno, to długie przestoje i długie zatrzymywania się, długie postoje raczej nie są wskazane, bo cały czas trzeba utrzymywać
ciepłotę organizmu, cały czas trzeba dbać o to, żeby silnik działał i nas ogrzewał. A jak się zatrzymiemy, to niestety zaczyna robić się chłodno i potem po wejściu na rower z powrotem te pierwsze chwile są mało przyjemne. Często też dłonie jest zimno. Dzisiaj jest fajna temperatura, bo dzisiaj jest okolice zera, nawet chyba trochę na plusie. Raczej na plusie, bo są od topienia. Wszystko topi się. Także jest cudnie, pięknie, ładnie, ale niestety nie ma drona. Trzeba jechać, bo będzie zimno potem. A jak słońce zajdzie, to już w ogóle. To też jest ważna sprawa. Zimą słońce zachodzi wcześniej, a jak jest ciemno, to jest ciemno i poziom bezpieczeństwa również znowu spada. Więc znowu trzeba mieć ze sobą lampki i na pewno o tym pamiętać zawsze, jak jedziecie zimą, żeby kierowcy Was widzieli. To mówiłam ja. Kolejny fragment, pewnie za chwilę gdzieś z drogi. No właśnie, mówiłam przed chwilą o bezpieczeństwie. Nie znasz dnia ani godziny. Przed chwilą wjechałam na to dość sporą prędkością. No, jeden kask już zimą złamałam. Przy takiej glebie pękłam, złamałam. No, trzeba uważać, pamiętajcie o tym. No i śpik. Śpik z nosa. 90% ludzi zimą ma śpik z nosa. Nie każdy to lubi. Chciałam Wam jeszcze pokazać zimową hołdę. Ale właśnie trochę się wychłodziłam i zimno. I już słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Więc jednak wygoda i komfort termiczny wygrały. Niestety nie zobaczycie zimowej hołdy. Cóż, ale może coś innego zaraz jeszcze tutaj Wam wykombinuję. Właśnie wskoczyłam okazjonalnie chwilowo na asfalt. No, te ścieżki w lesie dzisiaj albo kolejny i lód, albo wydeptane przez ludzi i zrobione takie totalnie no cały czas się jedzie i trzęsie strasznie mocno, cały czas jakieś górki, muldy. Fajnie, super, podoba mi się, ale właśnie to jadę, nie marudzę. Sobie zjeżdżam już do miasta, miastem, ulicami i przypomniał mi się żarcik mojego sąsiada, który zobaczył dzisiaj, jak wychodzę na dwór, znaczy na rower. A ja mówię, chce się Pani taką pogodę? Ja mówię, no, ładna pogoda, można trochę pojeździć, mówię, tylko trzeba uważać na lód. A on mówi, no, taki chodzący po chodnikach. Taki lód chodzący w chodnikach. Ja bym powiedziała, że po ścieżkach rowerowych, bo trochę tego było. Ale trzeba uważać, tak, lód jest motywem przewodnim dzisiejszego jeżdżenia. Ale wiecie, co jest najlepszego w zimowej jeździe na rowerze?
że w pewnym momencie ona się kończy i możesz odwiedzić swój ulubiony pub, zjeść pizzkę, wypić kawkę i napić się piwka i czego tam chcesz. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Mam nadzieję, że nie był za nudny, bo niestety przez ten lód i przez ten śnieg był mały problem z jeżdżeniem i trzymaniem kamery. Ale chyba wyszło całkiem nieźle. Napiszcie w komentarzach, czy jeździcie zimą, czy lubicie i czy to jest fajne. Może macie jakieś fajne tipy. Ja mam na blogu kilka artykułów o tym, jak jeździć zimą. Może zrobię jeszcze jakieś filmiki, nie wiem. Ale jakoś w tym roku i na gravelu, i w tej zimie jakoś nie mam na razie ochoty jeździć. Chyba wybieram trenażer. Zobaczymy, bo najważniejsze jest chyba to, żeby robić to, co sprawia nam przyjemność, czego Wam życzę. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Śliwkowy Bernard bezalkoholowy. Jeśli nie piliście, skosztujcie. To jest przykład tego, na jakim rowerze jeździ się zimą. Patrzcie, proszę Państwa, na te opony. 2,6, pełna przyczepność. Była przyczepność? Była pod dostatkiem. No. Nie było siły. Czyli nie tylko gravelki, nie? No, zimą zdecydowanie lepszy duży balonik.